Wyszedł. Wsiadaj. Łysy ma z tobą do pogadania. Cześć, Robert. Masz chwilkę? No mam. Chyba nie chcemy przypału. Nie chcemy. Jedź. Dziś w odcinku ksiądz przyłapuje ministranta na kradzieży medalików z kościoła. Witek, co ty robisz? Ale ja... Kościół okradasz, to tak jakbyś Pana Boga okradał. Przepraszam. Gangsterzy szantażują chłopaka za niewywiązanie się z umowy. Będę miał towar. Naprawdę, oddam wszystko. W co ty tniesz? Andrzej, daj mu na wynos. Lolek ma poważne problemy w pracy przez zachowanie Adriana. Ja nigdy nie miałem takiego nieudacznika w swoim zespole. Ej, słuchaj, grzeczniej mi do Karola, dobrze? Wynoś się, smarkaczu. To tak traktujesz klientów i pracowników? Adek, spokojnie. Adek przychodzi do księdza w sprawie chrztu syna. W sprawie chrzcin. No chrzciny to sobie możesz synu w domu urządzić. My tu udzielamy chrztu. Przepraszam, proszę księdza, przejęzyczenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Może pan mi pomóc? No jasne. A co pani tutaj do nas niesie? No, tu jest taki zegar. Bardzo piękny. Na pewno chce pani go zostawić? Nie chcę, ale muszę. No, bo 876 zł emerytury. Jak ja mam za to przeżyć? Kurczę, kawał zegara. A to nie ma pani kto pomóc? No, czasami wnuczek pomaga, ale wyjechał za granicę i nie dosyła nic. O, za granicą wcale nie jest tak różowo, jak się wszystkim wydaje. A pewnie. Tam też nie jest łatwo i tanio. Szkoda mi było tej kobiety, ale to nie pierwszy raz, kiedy ktoś przychodził do nas w wielkiej potrzebie. Musieliśmy się zorientować, ile w ogóle możemy za ten zegar wziąć. Nakręcałem, poruszałem i nic. Nie. Zepsuł się jeszcze przed wyjazdem mojego wnuczka. Obiecał, że odda go do zegarmistrza, ale pojechał i zapomniał. A nie wie pani, co to za model? Niestety. To jeszcze jest pamiątka po ojcu świętej pamięci mojego męża. To jest bardzo stary zegar. No tak, tylko widzi pani, no tutaj są różne ceny, no od sasa do lasa. Dzień dobry. O, Dzień dobry. cześć Dzień tatuś. dobry. Pani przyniosła zegar. No, piękna robota. Ale to chyba przedwojenny, co? Oczywiście. Słuchaj, weź zadzwoń do Kaweckiego, bo przecież trzeba to wycenić, no bez rzeczoznawcy nie damy rady. No co znowu będę targać go? Ledwo go co przyniosłam tutaj. Dobrze, spokojnie, to w takim razie ja dam pani zaliczkę, 200 zł, na bieżące wydatki, a jak rzeczoznawca wyceni zegar, no to wtedy wróci pani po resztę. No właśnie. Dobrze. Dobrze, że ojciec dojechał, żeby Maciek nie został sam w Lombardzie. Ja miałem do ogarnięcia wizytę w kościele w sprawie chrztu Sepcia. Niech będzie pochwalony. Pochwalony Jezus Chrystus. Pochwalony Jezus Chrystus. Takie jest prawidłowe pozdrowienie w kościele. W sprawie chrzcin. No chrzciny to sobie możesz synu w domu urządzić. My tu udzielamy chrztu. Przepraszam, proszę księdza, przejęzyczenie. Ja w sprawie chrztu.
No tak, ale takie rzeczy to w kancelarii, a teraz już za późno, bo za moment mamy mszę. No tak, tylko że ja, proszę księdza, w pracy byłem, no sam ksiądz rozumie, no a chociaż powie ksiądz, jakie dokumenty trzeba załatwić? Przede wszystkim to trzeba mieć Boga w sercu. A ja cię jakoś z mszy nie kojarzę. Nie chodzisz zbyt często, co? No chodzę, no sporadycznie chodzę, ale w różne miejsca, proszę księdza, chodzę. No to dobrze zaszedłeś. Za moment mamy mszę, zostań, a o chrzcie porozmawiamy po mszy. No nie wiem, no dobra. No widzisz, już jesteś bliżej Boga, a teraz ucieszysz też Jego sługę, jak pomożesz nam z tym kablem. Jasne. Nie miałem czasu siedzieć na mszy, no ale co miałem zrobić? Jeszcze by zaczął sprawiać jakieś trudności. No to zostałem. No i co? Nie bolało? Przeżyłem. No widzisz, synu, pół godziny skupienia i modlitwy jeszcze nikomu nie zaszkodziło. No dobrze, co chcesz wiedzieć? Chciałem się dowiedzieć w sprawie chrztu, co trzeba załatwić, no bo ksiądz wybaczy, ale swojego nie pamiętam. Nie tylko ty, synu. A musisz przygotować akt urodzenia dziecka i świadectwo ślubu. Z tym drugim może być problem. O, nie masz ślubu z matką dziecka. No, to skomplikowane jest. Skomplikowana, synu, to jest Biblia. A w twoim przypadku to wyraźne zaniedbanie, co? No nie wiem. Rodzina złączona sakramentem małżeństwa to podstawa. Proszę księdza, ale to jest naprawdę skomplikowane. Oj, synu, przychodzicie tu jak do sklepu, wybieracie, co wam się podoba, a to tak nie działa. Czyli co, nie dostanę chrztu bez ślubu? Dostaniesz, ale ze ślubem byłoby lepiej. No dobrze, to ja obiecuję, że przemyślę sprawę ślubu, a niech mi ksiądz powie, no, jakie dokumenty trzeba załatwić. Musisz przynieść zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych o tym, że są praktykującymi katolikami i potwierdzenie spowiedzi świętej rodziców i rodziców chrzestnych. Proszę księdza, trochę tego jest, więc może zróbmy tak, że ja sobie to zapiszę, dobrze? Oj, synu. Wszystko było spoko, dopóki nie doszliśmy do rodziców chrzestnych. Dobranie tych dwóch osób w naszej sytuacji naprawdę nie będzie łatwe. Musiałem pogadać o tym z Patrycją. O, Dzień Cześć. dobry, Kaziu, dzień no dobry. cześć, Rysiu, witam. To jest to cudo? Tak. Ale wam się okaz trafił. A co masz na myśli? Według mnie pochodzi z końca XIX wieku. Niesygnowany Becker. Becker? W starym neorenesansowym stylu. Ma pozłacane wahadło, emaliowany cyferblat, no i ten unikatowy mechanizm. Czyli klientka nie kłamała. To naprawdę może być pamiątka po ojcu jej męża. Według mnie jest wart 2, a może nawet 3000. Zależy od mechanizmu. Nie działa. Próbowałem nakręcać i nic. Może to tylko kwestia jakiejś drobnej części. Zobaczymy. No dobrze, zobaczysz, no. To co, zabieramy go. Pakujemy. Jak zwykle przy zegarach Kaweckiemu zaświeciły się oczy. Czułem, że na tym cacku zrobimy naprawdę dobry interes. No złoto. A tak przy okazji, kolego, to skąd masz takie drogie medalki? A to ze chrztu mojego i brata. Potrzebujemy pieniędzy, a medalików nie zjemy, nie? Aż tak źle u was? Gdyby było dobrze, to bym tutaj nie przychodził. No a rodzice? Pomagamy im właśnie. Akurat też musiałem kupić medalik na chrzest wnuka. Ale w tamtym momencie jeszcze chyba nie do końca pogodziłem się z rolą dziadka. Kto tam? Ja, Robert.
babci. Cześć, babciu. Czego żeś nie zadzwonił? To się przygotowała, rosołu gotowała. Nie trzeba, no co ty? Po co? No, chodź. Pewnie zmęczony jesteś. Długo jechałeś? Parę godzinek. No, nie jestem. No, powiedz teraz, jak tam było? Dobrze, wiesz, chociaż ja za dobrze języka nie znam. Jak sobie pracowałem, to tutaj, to tam, no to ci imigranci, co teraz tam przepływają, odbierali mi pracę. Oni potrafią pracować za 2-3 razy mniej niż my. No to może tutaj coś znajdziesz. Lepiej w Polsce. Sprawdzę to. Wiesz co, nawet mam już pomysł, jak zarobić troszeczkę pieniędzy. Gdzie jest zegar? A do Lombardu oddałam. Na leki mi zabrakło. Do Lombardu? No przecież nie będę całe życie do ciebie wyciągać rękę po pieniądze. Tak ci zależało? On tu zawsze wisiał. Dziadek tak go lubił. Dziadek by mi wybaczył. Najważniejsze, że masz go w sercu i o nim pamiętasz. Słuchaj, zagrzeję ci kotleciki. No to o czym musimy pogadać? No, rozmawiałem z księdzem, wiem już, co potrzeba do chrztu. Tylko, że jest problem. Rodzice chrzestni. No, matkę już mam, Martę. Okej, super. A ojciec? Myślałem, że ktoś od ciebie. Wykluczone. Ja nie chcę mieć nic wspólnego z ludźmi z mojego dawnego życia. Adrian, mówiłam ci, ja nie mam nikogo. A znajomi to... albo siedzą... Nie, to nie są ludzie, którzy mogliby być rodzicami chrzestnymi naszego syna. No to nie wiem. I wtedy wymyśliłem, że Lolek mógłby być ojcem chrzestnym. No bo kto jak nie on się nadawał. Postanowiłem, że pójdę go poprosić. Babciu, musimy natychmiast odebrać ten zegar. To jest pamiątka. Nie można takich rzeczy sprzedawać. Ale pamiątkami się nie najem ani nie wyleczę. No wiem. Przepraszam, że ci nie przesyłałem żadnych pieniędzy, jak byłem za granicą. No ale tam mnie zatrudniali źli ludzie. Nic nie zarobiłem. No, to tym bardziej muszę go sprzedać. Ani ty, ani ja nie mamy pieniędzy. Nie, babciu, tak nie można. Robercik, przecież masz tu więcej pamiątek po dziadku. Ale tylko ten zegar tak mi o nim przypomina. On mnie uczył na nim godzin. Ja siedziałem sobie tutaj na dywanie i się bawiłem klockami, a ten zegar bił co godzinę. To jest moje dzieciństwo. Ale skąd wziąć pieniądze? Sprzedamy coś innego, ale zegar musi wrócić. No dobrze. Niech tak będzie. No jedz. Halo? Jezu, Adek... Poradzę sobie. Nie, no naprawdę nic nie spieprzę. Nie, no, nie musi przyjeżdżać pan Kazimierz. No, tak, już wszystko otworzyłem i o dziwo, budynek dalej stoi. No, siema. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie miałem do pani dzwonić. Fachowiec wstępnie wycenił pani zegar na 1500 zł, więc możemy pani dać za niego 1000 zł pod zastaw. Świetnie. Wie pan, ja jednak chcę go odebrać. Wnuczek wróci. A, to ten wnuczek, co pomaga, tak? No, chwilowo nie pomagam, ale i tak chcę odebrać zegar. Wie pan, jakie jest wspomnienia. No, wnuczek bardzo kochał dziadka i zegar mu się z nim kojarzy. Nie mogę mu tego zrobić. Rozumiem, ale wypłaciliśmy zaliczkę. No, my przynieśliśmy coś w zamian. To co, możemy odebrać zegar?
generalnie tak. Myślę, że te rzeczy są warte 200 zł. Ale raczej nie dziś. Jak to nie dziś? No bo zegar jest jeszcze u rzeczoznawcy. Co? Gdzie jest? Co ty mówisz, człowieku? Robercik, spokojnie. Jaki spokojnie. Gdzie jest zegar? U rzeczoznawcy, proszę pana. Nie rozumiałem, dlaczego ten chłopak tak się zdenerwował. Myślałem, że to będzie łatwy dzień, a od razu po otwarciu zrobiło się gorąco. Adrian niespodziewanie postanowił odwiedzić Karola w muzeum, w którym ten pracował po odejściu z Lombardu. A co to za średniowieczne encyklopedie? Nie średniowieczne, tylko współczesne. Odkurzam archiwum. Chyba za karę. Loluś, bo ja to w zasadzie w takiej sprawie przychodzę. Chciałbym, żebyś został ojcem chrzestnym mojego syna. Co takiego? Zanim odpowiesz, wiedz, że niegrzecznie jest odmawiać. Nie, no stary, dzięki. A kto będzie matką chrzestną? Moja siostra. No nawet nie zaczynaj, no. Ale stary, jak ty to sobie wyobrażasz? Ja z nią przy ołtarzu? Ale idziesz z nią ochrzcić mojego syna, nie do ślubu. No to stary, jeszcze gorzej. Ja, ona przy ołtarzu i do tego jeszcze z dzieckiem. Weź się uspokój, stary, robisz gównoburzę. Stare tematy, a ty to jest zamknięty rozdział. Nie, stary, to nie jest tak. To, Co nie jest Adek, tak? to nie jest tak. Ja po prostu nie mogę... A dlaczego? No bo, rozumiesz, słuchaj, A co to za krzyki? Co się tutaj dzieje? I czemu ty, Karol, nie pracujesz? Wiedziałem, że Lolek może coś odwalać przez przeszłość z Martą, no ale ile można to ciągnąć? Przecież nie zrobiłby tego dla Marty, tylko dla mnie i dla dziecka. Tak jak ustalaliśmy z pana babcią, zegar został wysłany do wyceny i zajmują się nim specjaliści. Jak wróci do Lombardu, od razu damy znać. Nie chcę, żebyście cokolwiek z nim robili. Ale musieliśmy go sprawdzić, no i był uszkodzony. Wiem. No i taki chcę z powrotem, natychmiast. Przecież Robercik nie ukradną. Nie o to chodzi, babciu. Chcę odzyskać nasz zegar teraz. Mam do tego pełne prawo. W takim razie muszą państwo zapłacić. Przynieśliśmy zastaw. Gdzie jest ten spec, co się nim zajmuje? Niestety nie wiem. Zadzwonię do szefa. No, panie Kazimierzu, jest problem. Pani od zegara rozmyśliła się i chce go odebrać. Może pan zadzwonić do Kaweckiego, żeby odwiózł zegar? Jasne. Do widzenia. No i co? Szef zadzwoni do rzeczoznawcy i zegar będzie dziś w Lombardzie. Proszę zapisać swój numer telefonu. My zadzwonimy. Chodź, babciu. Lombardziarze pieprzeni. Co ja niby miałem zrobić? Teleportować mu ten zegar? Poszliśmy na rękę jego babci, dając zaliczkę, a ten jeszcze miał pretensje. Mógł jej przysyłać pieniądze, a nie pyskować. Ostrzegałem ciebie tyle razy. Masz swoją pracę, to ją wykonujesz, a nie zajmujesz się czymś innym. Rozumiesz to? Tak, szefie, przepraszam. Jeszcze raz i cię zwolnię. Ale spokojnie, Karol tutaj opowiadał mi o tych encyklopediach współczesnych. Ale to są pytania dotyczące prywaty. Nie jestem idiotą. No z kulturą też panu nie po drodze. Proszę stąd wyjść. Spokojnie. Spokojnie? Zaraz wezwę ochronę. Pan nie ma prawa tutaj przebywać. A ty złamałeś regulamin. Nie mogą osoby postronne tutaj wchodzić. Ale dobrze, ja sobie może sam wszedłem i sobie zwiedzam, co? Tym bardziej nie powinno pana tutaj być. A ty, Karol, dostajesz ode mnie naganę za wprowadzanie zwiedzających do pomieszczenia służbowego. Ja nigdy nie miałem takiego nieudacznika w swoim zespole. Ej, słuchaj, grzecznij mi do Karola, dobrze? Wynoś się, smarkaczu. To tak traktujesz klientów i pracowników? Adek, spokojnie. Ja dzwonię po ochronę i policję. A wiesz, że Bobik jest karalny? Adek, idź już. Wyjdź stąd. Pójdę. Ale jak tylko dowiem się, że tutaj się źle traktuje moich przyjaciół... Adek! Wyjdź stąd. To ja tu wrócę. Do widzenia. No i nic nie załatwiłem z Lolkiem w sprawie chrztu. A temu kierownikowi należał się karny jeżyk.
Aż mi łapy świeżbiły. Robercik, musimy pogadać. Nie teraz, łysy, no. Właśnie teraz. Gdzie towar? Miałeś oddać. Robert, a o co chodzi? Co to są za panowie? Są koledzy, babcia. Idź do domu, no. Jest problem, łysy. Za każde słowo problem dostaniesz sztukę. Zadzwonię po policję! Zamknij się! Babciu, no idź do domu, ja ci wszystko wyjaśnię, ale idź, nie ma. idź teraz do domu i po nikogo nie dzwoń, no. Łysy, nie mam jeszcze towaru, ale będę miał dzisiaj. Jak to nie masz? Był w zegarze, a babcia go oddała do Lombardu na cichej. No to zapierd... po niego. Właśnie stamtąd wracam. No to dawaj. Oni go znieśli do jakiegoś speca, ale dzisiaj dadzą mi go z powrotem. W co ty tniesz? W nic, przysięgam. Będę miał towar. Naprawdę, oddam wszystko. No mam nadzieję. I żebyś nie zapomniał. Andrzej, daj mu na wynos. I pamiętaj, masz czas do jutra. Bo jak nie, to dostaniesz prawdziwy wpierd... i twoja babka też. Przyłóż sobie, pomoże. Czy aby ci tylko to zrobili? Kto to był? To tacy koledzy, babciu. Ładni mi koledzy. Pożyczyłem od nich sporo pieniędzy, zanim wyjechałem. No i nie oddałem. Nie miałem z czego. To trzeba oddać. Długi trzeba spłacać. A dlaczego oni się pytali o nasz ten zegar? No bo obiecałem im, że oddam im go w rozliczeniu. Najważniejsze, żebyś był bezpieczny. To są jacyś bandyci. Kto to jest? No, musiałem pożyczyć. Nie miałem wyjścia. No to oddaj im te pieniążki, a zegar wykupimy. Dobrze, ja sobie poradzę. Nic się nie martw. No a teraz muszę już iść. Mam jeszcze parę spraw do załatwienia. No dobrze, idź. No, To cześć. Ratunku, co robicie? Jak się panu stało? Żyje pan? Wszystko okej? Żyje. Ukradli wasz zegar. Kto to był? Nie mam pojęcia, ale zapraszam do środka. Musimy to opatrzyć. Widziałem już w naszym Lombardzie różne rzeczy, ale żeby jakaś mafia atakowała rzeczoznawcę, ten zegar to musiał być jakiś grubszy przekręt. Woda, niech pan się napije. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Na pewno nic panu więcej nie jest? Teraz trochę mi się krąci w głowie, ale chyba jest już w porządku. Kto normalny napada na Lombardy i kradnie zegary? Ktoś, kto zna jego wartość. Raczej ktoś, kto wiedział, jaka zawartość jest w środku. Proszę. To znalazłem w środku w zegarze. Wewnątrz jest jakiś biały proszek. Narkotyki. No to już wiem, dlaczego wnuk właścicielki taką aferę mi robił. Ta, żenił towar na osiedlu, a później schował wszystko do zegara No babci. tak, a nam wciskał melancholijne kity, że dziadek, że tęskni. Panowie, ja już nie chcę z tym mieć nic wspólnego, rozumiecie? To, co przed chwilą przeżyłem, to mi całkowicie wystarczy. Spokojnie, my już się tym wszystkim zajmiemy. Musimy zgłosić to na policję. Naprawdę nie wiedziałem, co zrobić w tej sytuacji. Ta paczka prochów była warta grube tysiące, a wiem, że potrafią robić krzywdę za dużo mniej. Przede wszystkim musiałem powiadomić ojca. Chłopaki, no co tam jest z tym Kaweckim? Adek, gdzie jesteś? No spokojnie, tatuś. Pojechał do szpitala. A, no to chyba nie tak spokojnie, co? Jak pojechał do szpitala? Tylko profilaktycznie. Miał rozcięty łuk brwiowy i stracił przytomność. A, no to chociaż tyle. Adek, chodź no tutaj. No? Masz
Masz tutaj odpisy aktu chrztu dla ciebie i dla Marty i jest zaświadczenie z parafii też dla Marty. No dzięki, tatuś, Dobrze? dzięki. Zawiadomiłem już policję. Dzwoniłeś do nich, tak? Tak, rozmawiałem z Wijasem. No co, już jadą? Tak. No i dobrze. Powiedz mi teraz, a tak, rozmawiałeś z Lolkiem? Jak, zgadza się? No, on się boi Marty jak diabeł wody święconej. No szkoda, no bo to porządny chłopak. O, dzień dobry, dzień dobry. O, chodźcie, panowie. Ja torebkę przyniosę. Adek, pokaż tutaj panom. Dzień dobry. Zaraz się zorientujecie, o co chodzi. Fajnie, że tata dostarczył mi te dokumenty do chrztu. Widziałem, że mu zależy. Ale najpierw musieliśmy rozwiązać sprawę z zegarem i prochami. Więc tak, przyszła pani zostawić zegar, no i oddaliśmy go do rzeczoznawcy. A wnuczek wkurzył się, jak się dowiedział o tym. Bo schował w nim narkotyki, tak? I bał się, że ktoś je znajdzie. No dokładnie. Musiał komuś o tym powiedzieć, skoro napadli rzeczoznawcę. A, prochy pewnie były tych gangusów. Trzeba to zabezpieczyć do analizy. Tak, ale samo opakowanie już się nie nada. Było oczywiście wypalcowane przez każdego z was. Blachy z auta musimy spisać z monitoringu. Adek, pokaż. No. Ty, czekaj. Przesuń to, Adek. Tego typu znałem, to łysy. Co, on na dealerkę przeszedł? To dobra czy zła wiadomość? No dobra, bo go znamy, no a zła, no bo jest nowa grupa, której nie znamy. No ale panowie, zaraz. Ale jak oni się zorientują, że w zegarze nie ma narkotyków, no to pewnie ty wrócą, tak? Czy nie? To już ja sobie z nimi porozmawiam. Nie chojrakuj, tylko od razu dajcie nam znać. A jak się pojawi ten wnusio też, jasne? No, czyli co, sami mamy ich zatrzymać? No, przecież jak się zorientują, że nie mamy narkotyków, to zrobią tu rozpierduchę. A, no właśnie. Maciek ma rację. Musicie nas jakoś zabezpieczyć. Ci gangsterzy na pewno wiedzieli już, że była u nas policja. Pozostało mieć nadzieję, że Darek i Beton wiedzą, co robią. No, mogło być z nami cienko. Dobra, chłopaki, ty, ja lecę. No, a ty, Adek, nic nie kombinuj, żadnych bijatyk. Pamiętaj, że masz dziecko. No wiem, dzięki za dokumenty. No. Do widzenia, panie Kazimierzu. Cześć. Dzień dobry. A ty co, znowu masz coś do sprzedania? A co, nie wolno? No wolno. Chłopaki się tą zajmą. Kolejny medalik. Mama dała. Ale wiesz co? Nie chcę sprzedawać wszystkiego. Macie może jakieś tańsze? Zrobimy tak. Oddam ten, wezmę tańszy, a różnicę do kieszeni. Jesteś pewien, że to jest prawdziwa historia? A ty co? Policja? Nie muszę ci się spowiadać. To co, mogę zobaczyć te tańsze? Może srebrne? Maciek, nie dyskutuj z panem, tylko pokaż, gdzie są srebrne. Dobrze, zapraszam. Jakoś nie wierzyłem temu chłopakowi, że te medaliki należały do jego mamy. Dlaczego sama nie przyszła do Lombardu? No, pozostało mieć tylko nadzieję, że nikomu ich nie ukradł. Uważaj, jak łazisz, frajerze. Ty, zobacz, jaki wkurzony. Nie ma się co dziwić, nie? Masz paczkę? Mam, robimy to. Tak. Jest już mój zegar? No co tak, pan bez... Dzień dobry. Już się dzisiaj widzieliśmy. No niestety. Ale dobrze, że pan jest, bo mamy mały problem z zegarem. Jaki problem? Co wyście miacie? Twoi koledzy go mają. Jacy koledzy? Co to za ściema? Nie wyjdę stąd bez zegara. Kolego, nie ściemniaj, bo wiemy, co było w środku. Narkotyki. I oni je mają? Zabrali je? Czyli w zegarze były narkotyki. Teraz nie dość, że je mają, to będę musiał płacić im. Mają zegar. Narkotyków nie. Dawaj to. Dawaj to teraz! Ej, zostaw go! Teraz sobie porozmawiasz z policją, gnojku. Przynieś taśmę. No. Głupio mi było trzymać w ręku paczkę narkotyków wartą kilkanaście tysięcy złotych. Wiedziałem, że nad wszystkim panuje policja. No ale wciąż się bałem, że ci gangsterzy pojawią się po towar. W Lombardzie zjawili się policjanci powiadomieni przez Adriana o przyjściu zamieszanego w sprawę narkotyków Roberta. No i tu jest nasz kolega. Dobrze pilnowany, wrócił po swoje dobra. Jakie dobra, Maciek. Przecież to nie są narkotyki. No myślisz, że policja by nam zostawiła narkotyki? No to za co myśmy go związali? No bo koleżkę troszeczkę poniosło, nie? No. Cześć, Robert. A właśnie do ciebie jechaliśmy. Tylko Adek zadzwonił, że postanowiłeś jednak sam wpaść.
My się znamy? Komisarz Dariusz Wijas, starszy aspirant Marcin Dolny. Pójdę na współpracę. Zrobię wszystko. Powiem wam wszystko, co chcecie. Nie masz wyjścia. Ale miło, że chcesz tak samo od siebie. Powiem wam wszystko, tylko pod jednym warunkiem. Moja babcia nie może się dowiedzieć, że jestem dealerem, okej? A może właśnie powinna, co? Nie, przecież ja robiłem to, żeby jej pomóc. Jakiś ty szlachetny. No możecie mi obiecać, że jej nie powiecie? Nie możemy. Dobra, teraz gadaj, co wiesz. Dobra, wstawaj. Kicaj. Widać, że koleś był naprawdę przerażony. Dobrze, że nie robił kłopotów i od razu zaczął współpracować. Musiał ratować nie tylko siebie, ale też swoją babcię. Do Lombardu przyszedł Lolek, który według Adriana zdecydował się zostać ojcem chrzestnym jego dziecka. Co to jest? Pismo z plebanii? Nie, z pracy. Zwolnili cię. Tak, dyscyplinarnie. Najwidoczniej mojemu szefowi nie spodobało się, wiesz, że przychodzisz, przeszkadzasz mi, jeszcze do tego mu grozisz. Adek, co ty tam odwaliłeś? No groził mojemu szefowi. Dobrze, spokojnie, to się da wszystko odkręcić chyba, nie? Nie. I na pewno nie ty. Daj mi spokój. Co, i po to tutaj przyszedłeś, żeby mi to powiedzieć, żebym dał ci spokój? Tak! I nie będę żadnym chrzestnym i skończ te gierki ze mną i z Martą. No tego akurat nie mogę ci obiecać, wiesz? Wal się. Teraz to już była sprawa honorowa. Nikt nie będzie tak traktować mojego przyjaciela. Musiałem tam pójść i porozmawiać z tym jego pieprzonym szefem po swojemu. Trzeba było to wszystko naprawić. O, Robert, twoi koledzy przynieśli zegar. Tak? Ponoć ci na nim zależało. No tak. Dobra, Robert. Masz towar? O czym twój kolega mówi? To nie miały być pieniądze? No też, ale to chodzi o części do zegara. Bo będziemy go razem z kolegami naprawiać. Oni się na tym znają. No, chyba wiemy, czemu zegar już nie bije. To panowie znają się na zegarmistrzostwie? Raczej na biciu. Babciu, zrobiłabyś mi kawy? No oczywiście. Zaraz zrobię, a wy sobie porozmawiajcie. Dobra, Robert, koniec pierd... Masz towar? Trzymajcie. No i co? No, Jesteśmy kwita? podamy. Plus 5000 za obsługę i za wniesienie zegara. Brakuje mojego złotego medalika. Jest pani pewna, pani Malicka? Tak, ja proszę księdza też go widziałem, no. I ja bym nie rozpoznała złotego medalika po świętej pamięci moim mężu. Jak zmarł na raka, ofiarowałam go razem z modlitwą za jego duszę oraz za wszystkich chorych na nowotwory. Kilka też brakuje, a ten złoty medalik, co jeszcze zeszłą niedzielę był, teraz jest srebrny. Czy to jest cud przemienienia? A to może ksiądz wziął, co? Drogi panie, zważaj pan na słowa. Przepraszam, proszę księdza, ale ja chyba wiem, gdzie są te medaliki. Maciek miał nosa, że ten młody nie mówił prawdy, że to medaliki jego mamy. To chyba nie przypadek, że zamienił złoty medalik na srebrny u nas, a później ten zamiast złotego wisiał na tablicy w kościele. Ile można na was czekać, co? Sorry, szefie, herbatka u babci się przedłużyła. Macie? Mamy. No. I I będzie premia, panowie. A jak ten zesrany? Zesrany. Teraz będzie chodził na naszej smyczy. A babci się boi. Ale miał minę, jak zobaczył, że na chatę... Chodźcie! Pod drzewo! Łapy za siebie. Zabiłeś go, psie! Zamknij ryj. Trzeba wezwać karetkę. Za mocno go pacnąłem. Masz gest, Beton. Zapraszam. Cholera. Maciek, pokazuj te medaliki od naszego kolegi. O, to jednak nie były jego. Zaraz to ocenimy, dawaj je. Pewnie, że ten złodziej bez serca.
medalik po świętej pamięci moim mężu. No, te dwa to ja też rozpoznaję, wisiały tam od lat. Kto je przyniósł? A to akurat możemy zaraz sprawdzić. Co jakie możemy? Jakie? No nie możemy, no co ty? A nie możemy. Słucham? Proszę księdza, obowiązuje nas tajemnica handlowa, no. No chyba, że tak księdzu w zaufaniu na ucho. Niech to będzie na moje sumienie. Wyspowiadam się z tego, robię to w końcu dla parafii. Pani Malicka, jakby pani mogła przez chwilę nie słuchać. Dobrze? I proszę uszy zakryć. Mirosław Krochmalski. Mirek Krochmal? No nie wierzę, to niemożliwe. Jego brat Witek jest u mnie ministrantem. Jeden by służył domszy, a drugi okradał kościół. Nieprawdopodobne. Mamy to niby na monitoringu, ale możemy udostępnić tylko policji. Puści pan tak złodzieja bez kary? Pani Malicka, przede wszystkim nie pan, tylko proszę księdza. I wcale nie bez kary. Synu, czy byłbyś tak łaskaw i jeszcze raz mi pomógł? Owszem, ale razem z tym, że powiedziałem księdzu, kto sprzedał te medaliki, to musi ksiądz bardzo dobrze ochrzcić mojego syna. To był dobry biznes. Ja miałem pomóc księdzu w sprawie jego małego złodziejaszka, a on w zamian za to miał mi pomóc w sprawie chrztu. A gdzie ty tak pędzisz? Muszę wyjechać, babciu. Pilnie. A kim pan jest? To kolega, babciu. Taki jak tamci? Nie, to prawdziwy kolega. Pracowaliśmy razem za granicą. Andrzej Nowak, dzień dobry. I jak tam, spakowany? Dzień dobry. Tak, gotowy. A pomoże pan Robercikowi? Spokojnie, proszę panią. Załatwiłem mu robotę za granicą. Mnie tam już kiedyś raz oszukali, ale teraz jestem mądrzejszy i wiem co i jak. A na długo ten wyjazd? Jak długo tu sama będę? Niedługo. Na ile jadę? No, na razie na 3 miesiące. Do widzenia. Do widzenia. Szczęść Boże. Witek, co ty robisz? Ale ja... Kościół okradasz, to tak jakbyś Pana Boga okradał. Przepraszam. Wszystko widziałem. I byłem w Lombardzie. Oddajesz medaliki bratu, a on je sprzedaje. Dlaczego to robicie? Bo my nie mamy pieniędzy. Mama straciła pracę, a tata nie zarabia, tylko pije. Czyli nic się nie zmieniło. No ale czemu mi nic nie powiedziałeś? Wstydziłem się. A kraść się nie wstydziłeś. Te medaliki tylko tutaj tak wiszą. Ja brałem złote, brat je sprzedawał, a na ich miejsce kupowaliśmy nowe, srebrne. Panu Bogu chyba wszystko jedno, jaki to medalik, prawda? No tak, no Pan Bóg na kruszec nie zwraca uwagi, tylko na intencje. No ale wykradliście, a to grzech. Nie powie ksiądz policji. Macie w domu co jeść? Po pracy Adrian, wiedziony wyrzutami sumienia, postanowił naprawić sytuację Lolka i porozmawiać z jego kierownikiem. O, dzień dobry. Znowu pan przyszedł udowodnić istnienie brakującego ogniwa w teorii ewolucji. Co? Tak myślałem. O co chodzi? Dlaczego zwolnił pan Karola z pracy, co? A ja się nie muszę z tego przed panem tłumaczyć. Musi się pan tłumaczyć, bo Karol całe życie studiował te starocie, a ty go potraktowałeś jak gówno. Pan się wyraża i nie jesteśmy na ty. Zaraz możemy być na ziemi, jeżeli chcesz. Pan mi nie grozi. Słuchaj, potraktowałeś mojego przyjaciela jak śmiecia. To tak samo, jakbyś potraktował mnie, kumasz? Pan opuści ten budynek. Kościół, jeszcze jedno słowo, a twoja głowa znajdzie się tam, gdzie nie chcesz, żeby się znalazła, no. Won! Tutaj kierownik. Co ty? Wynocha!
Wynocha! Wynocha, co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? O co panu chodzi? O naprawienie karygodnego błędu, jakim było zwolnienie dyscyplinarne Karola z pracy, rozumiesz? Tak. Rozumiesz? Musiałem postraszyć tego frajera z muzeum. Nikt nie może obrażać i wywalać z roboty moich przyjaciół. Myślałem, że udało mi się załatwić tak, żeby każdy był zadowolony. Załatwiłem co trzeba. Dzwoń po Lolka. A czemu ja? No bo mnie nie posłucha, no. Dzwoń, uda się, zobaczysz. Tak? O, proszę, kto tu przyszedł? Złodziejaszek. Spokojnie, niech pan tak nie mówi. Mirek z Witkiem nie robili tego bez powodu. A, to nie oni kradli. No, oni, ale wyrazili skruchę, wiedzą, że źle zrobili, a ich problem postaramy się rozwiązać. Ja bardzo przepraszam za wszystko. No, szczęście mu, że ci się taki fajny ksiądz trafił. O, święty się odezwał. Święty Adek. No dobrze. W czym możemy pomóc, proszę księdza? Ja chciałbym wykupić ten medalik od Malickiej. Ile się należy? Aha, Maciek? Tak, już 110 złotych. Moment. 110. Dziękuję. To się parafia nie ucieszą, na co ich pieniążki zostają wydawane. Na złodziei. Oj, niech pan tak nie mówi. Chłopcy będą przychodzić na obiady na parafię, a w zamian będą pracować w kościele. To 110 zł też odpracują. A, no to uczciwy układ, bo bez pracy nie ma kołaczy. Święte słowa. Dzień dobry, panie Kazimierzu. Chciał mnie pan widzieć. O, no witam cię, Lolek. Słuchaj, ja właściwie dzwoniłem do ciebie w imieniu Atka. Stary, mówiłem ci, żebyś dał mi spokój, tak? Nie mamy o czym gadać. To nie gadaj. Czytaj. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? Jak ty to zrobiłeś? No wiesz, mam swoje sposoby. Adek, już ja znam te twoje sposoby. Tatuś, skuteczne? Skuteczne. Nie no, stary, dzięki. No. Teraz przynajmniej będę mógł normalnie szukać roboty. Co prawda pewnie nie w tym mieście. A tutaj bym się z tobą nie zgodził, przyjacielu. Tato? Tak. No właśnie. I nie będziesz musiał nigdzie wyjeżdżać. Proszę. Umowa o pracę. Ale panie Kazimierzu, ja nie wiem, czy ja chcę wracać. Ale przecież i tak tutaj cały czas przychodzisz. No tak, ale to nie jest to samo. Lolek, przestań pieprzyć, proszę cię, no. Ty chcesz wrócić do nas, a my chcemy ciebie. Nawet nie tylko, że chcemy, ale potrzebujemy. To widać w umowie, wczytaj się. Podwyżka? No. No smaruj, bąbel, smaruj. No dobra. No to witaj w domu, Lolek. Witamy na pokładzie. W następnym odcinku klientka przynosi do lombardu nietypowy zastaw żywego kraba. A co to jest? Terrarium. Ale nie, to w środku. To jest gienek. Dziewczyny prześladują koleżankę z klasy ze względu na jej odmienność. Dawaj, Dawaj. Puść to! Zostaw! Olga znajduje się w niebezpieczeństwie. Niech mnie pan zostawi. Olga, co się dzieje? Olga! Coś... Nie puszczaj! Mariusz, to jest? Muszę lecieć. Mariusz! Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.